To miejsce było na naszej bucket list od ponad dekady. Przed nami wymagający i morderczo gorący szlak przez pustynię w Utah. Czy było warto? Zdecydowanie, to kosmiczne miejsce, które trzeba zobaczyć na własne oczy. Czasami najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu zjechać z asfaltu i pozwolić pustyni przejąć kontrolę. Jedziemy w głąb Escalante, goniąc ostatnie światło, w stronę miejsca, które wymyka się ziemskiej geometrii i wygląda jak zapomniany fragment innej galaktyki, ukryty w sercu Utah. Śpimy na samym początku szlaku, tuż obok wejścia w nieznane. Plan zakłada wczesną pobudkę, by zyskać chociaż chwilę przewagi, zanim pustynia zmieni się w rozgrzany piec. Przed nami mile marszu przez surowe skalne bezdroża i wysokie temperatury. Szlak prowadzi nas do wciąż dzikiego Cosmic Ashtray. Miejsce, które mieliśmy na naszej bucket list od ponad 10 lat. I jest coś niesamowicie magicznego w urzeczywistnianiu takich marzeń. Pustynia w zbliżeniu tętni życiem, którego nie zauważysz z okna samochodu. Kiedy znika zasięg, odcinamy się od reszty świata i cieszymy się każdą minutą tej przygody. Okej, w końcu wyszliśmy z części, gdzie szło się po piachu, było dosyć trudno. Teraz wchodzimy bardziej na skałki. Idziemy już 40 minut, tak więc czas na pierwszą przerwę. Znajdziemy jakiś cień, napijemy się i trochę odpoczniemy. Pierwszy cień na trasie i złota zasada pustyni. Korzystaj z każdego drzewa, nawet jeśli wydaje Ci się, że nie potrzebujesz przerw. Sama woda to za mało. Kluczem są elektrolity i słone przekąski, które ratują przed odwodnieniem. Podstawa to odzież z ochroną UV i nakrycie głowy. Idziemy po litym piaskowcu, więc temperatura pod stopami bywa o kilkanaście stopni wyższa niż w powietrzu. Na trasie nie ma żadnych oznaczeń, więc niezawodna nawigacja offline i zapasowe baterie to absolutny must have. Na takim szlaku odpoczywasz profilaktycznie, a nie wtedy, gdy opadasz z sił. Może to brzmieć banalnie, ale odpowiednie przygotowanie naprawdę zmienia wszystko. Zdejmuje z Ciebie stres i jest kluczem do komfortu, bo ostatecznie jesteś tu po to, żeby się tym cieszyć. To, do czego się zbliżamy, to absolutna anomalia i ewenement na skalę światową. Ta potężna formacja to ogromny cykloniczny kocioł wietrzeniowy i największa na świecie naturalna misa erozyjna wyryta w litym piaskowcu. W tym terenie szlak nie jest jakoś super oznaczony, tak więc trzeba cały czas sobie sprawdzać GPS, żeby nie pobłądzić. Szczególnie jak jest ograniczony dostęp do wody, którego praktycznie w ogóle nie ma, to lepiej takich błędów nie robić. Zdecydowanie najgorsze są podejścia pod górę. Od skał temperatura jest znacznie wyższa niż powietrza. Ma się wrażenie, że się idzie po patelni. Jeszcze nie jest jakoś ekstremalnie źle, ale zaczyna być trochę ciężkawo. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi do celu. Wydaje mi się, że ten szlak się tam zrówna.
Jak znajdziemy trochę cienia, to zrobimy odpoczynek, ale na chwilę obecną totalna patelnia. Nie ma ani krzty, ani kawałka małego cienia. Tam jest trochę cienia pod tą skałą. Możemy usiąść pod nią. Dobra. To podejście nie było łatwe. Ale na szczęście mamy trochę cienia. Teraz usiądziemy, odpoczniemy i się przede wszystkim napijemy. Schronimy się tutaj pod tą przepiękną skałą. Wiaterek, piękne widoki. Świetne miejsce na odpoczynek. Wokół tylko spalona słońcem przestrzeń, więc chłodniejsza ściana skały to nasz mały azyl. W takich momentach doceniasz obecność drugiej osoby bardziej niż kiedykolwiek. Czysty spokój i małe gesty, które znaczą najwięcej. Dobry partner i porządna apteczka w plecaku to dwie najważniejsze rzeczy, jakie dobrze jest zabrać ze sobą w dzikie przestworza. Buty mnie nie obcierają, ale za to skarpetki mnie zaczynają obcierać, bo mają za dużo materiału w okolicy małych palców. No i doszłam do wniosku, że muszę je wyrzucić, ale przecież ich nie wyrzucę, bo nie można, więc będę nimi myła okna. Czemu nie? Żeby tu ludzie imprezy robili, samochodami przyjeżdżali, nie? Na szlaku jesteśmy totalnie sami, co cieszy, ponieważ jest to w jakiś sposób popularny szlak, ale bardziej w zimowym okresie, ponieważ wtedy temperatury są łatwiejsze, żeby tam dojść. W lato niestety jest lekka patelnia, a wydaje mi się, że z nami chyba może być trochę coś nie tak, bo my zawsze wybieramy te patelnie i się jakoś tam męczymy z tym. Ale mamy wytłumaczenie na to, dlaczego wybieramy zawsze bardziej trudne okresy na takie szlaki, ponieważ po prostu nie lubimy tłumów. Albo jesteśmy masochistami. Teoretycznie już jesteśmy niedaleko, aczkolwiek wszędzie jest napisane, że nie widać tego do ostatniego momentu. Tak więc idziemy dalej. Mamy podejrzenie, że już to widzimy. Ten łuk jest taki tam. Już chyba tu i to będzie wywóz. Ten szlak faktycznie niczego nie zdradza aż do samego końca. Dopiero na samej krawędzi pustynia odsłania swoją największą tajemnicę. Oto Cosmic Ashtray.
Zaraz tam będziemy schodzić. Kamera nie oddaje najprawdopodobniej tego, ale jest to po prostu ogromne. Ogromne. Nie próbujcie tam schodzić bez liny. Wydostanie się stamtąd bez sprzętu graniczy z cudem. Super fajne miejsce. Idziemy jeszcze naokoło zobaczyć. Spróbujemy obejść i wejść tam od drugiej strony i zobaczyć, jaki jest widok i czy to w ogóle jest możliwe. Jesteśmy już od tyłu tylnej ściany tej gigantycznej, nie wiem jak to nazwać, muszli. O nie, bebecze, nie. Ewidentnie jest tu za niebezpiecznie, bo jeden ześlizg i koniec. Musimy trochę dołem zejść. Dobra, schodzimy trochę na dół bardziej. Niestety ta półeczka moim zdaniem była za niebezpieczna. Jesteśmy tak w połowie obejścia. Wygląda na to, że za chwilę dotrzemy do tego punktu, który widzieliśmy od wewnątrz. Trzeba uważać. Na górze trafiamy na dwie jaskrawo-żółte, poszarpane skały, które geolodzy nazywają Dedos. To ziemski odpowiednik marsjańskiego krajobrazu, pełen struktur żelaza identycznych z tymi, jakie łaziki odkryły na powierzchni czerwonej planety. Nie mieliśmy pojęcia, że ta trasa ma dla nas taki finał. To przypadkowe odkrycie okazało się fantastycznym dopełnieniem całej wyprawy. Pustynia w Utah po raz kolejny pokazała nam, jak spektakularny potrafi być świat, kiedy tylko odważysz się zjechać z asfaltu. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami na tym kosmicznym szlaku. Dajcie znać w komentarzach, czy dopisujecie to miejsce do swojej listy. Zasubskrybujcie kanał i dajcie kciuka w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Hejka. Tak więc... Od jakiejś 1,5 godziny idzie z nami mucha. Ale taka cukrowa gruba. Pewnie czekasz, zdechniemy tu. W samochodzie w lodówce mamy świeże ogórki z naszego ogrodu i po prostu teraz o nich marzę. Idziemy. Ten ogór w lodówce. Ogórek taty. Ten ogór w lodówce, zimny, gruby, soczysty ogór. No dobra, kurwa, idziemy. Ogórek, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek, czapkę i sandały.
Zielony, zielony jest cały. To on.